Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić, w jaki sposób wykorzystać funkcjonalność Burp Suite Hostname Resolution Override, czyli nadpisywanie rozwiązania nazw hosta za pomocą Burp Suite. Wykorzystując tą funkcjonalność, możemy pominąć wszystkie znane problemy dotyczące z dodawaniem wpisów do pliku etc host, którego edycja wymaga od użytkownika podwyższonych uprawnień. Metoda ta działa również dla systemów Windows. Do przedstawienia konfiguracji wykorzystam maszynę wirtualną z portalu Hack the Box. Metoda ta może być przydatna nie tylko w przypadku tutaj przedstawionym, ale również na przykład kiedy będziemy starali się ominąć WAF-a, takiego jak Cloudflare. Gdy wiemy, że serwer jest źle skonfigurowany i możemy odwołać się bezpośrednio do niego, lub kiedy mamy load balancer na poziomie serwerów DNS i chcemy, aby nasze żądania zawsze trafiały do jednego serwera. W pierwszej kolejności skopiuję sobie jej adres IP. Następnie przechodzę do Burp i sprawdzam dostępność serwera po adresie IP. Widzimy, że serwer działa poprawnie. Teraz spróbujemy z zaproponowanym przeze mnie DNS-em, czyli Hospital HTB. W tej chwili widzimy, że nazwa nie została rozwiązana. Dlatego wracamy do Burpa i wybieramy Settings. Następnie Network, Connections i szukamy Hostname Resolution Override. Klikamy Add, wpisujemy nasz hostname, następnie kopiujemy nasz adres IP, zamykamy ustawienia i wracamy do przeglądarki. Po odświeżeniu strony widzimy, że nasza nazwa DNS została poprawnie rozwiązana. OK, teraz możecie zapytać, a co z narzędziami takimi jak chociażby SQL Map? Rozwiązanie jest prostsze niż Wam się wydaje. Każde z wykorzystywanych narzędzi ma możliwość skonfigurowania proxy. Wykorzystanie proxy takim jakim jest Burp, chociażby przy SQL Map, jest bardzo dobrym pomysłem. W ten sposób zbieramy wszystkie żądania wysyłane do serwera. Dzięki temu, raz, że mamy możliwość zebrania dowodów z przeprowadzonych prac, dwa, w przypadku jakichś nieścisłości zawsze możemy wrócić do wysyłanych żądań. Pokażę teraz, jak to działa. Po wpisaniu SQL Map -u Hospital HTB i nie jest tu istotne w tym momencie, czy formularz do szukania błędów SQL Injection znajduje się na tej stronie, zobaczymy, że taki hostname nie istnieje. Natomiast kiedy dodamy naszą flagę proxy z adresem Burpa, widać, że nazwa jest rozwiązana i wszystko działa prawidłowo. Wyślijmy kilka żądań i wróćmy na chwilę do Burpa. Kiedy przejdziemy do zakładki History, ostatnim żądaniem widzimy, że user agent ustawiony jest na SQL Map, czyli tak jak oczekiwaliśmy. To by było wszystko, co chciałbym przedstawić w tym filmiku. Dziękuję za uwagę. Cześć!